rozpaliłem znów w piecu świeczkami. No, niektóre się palą dobrze, niektóre kiepsko, ale już coś tam grzeją. Wieczorem włożyłem też, no to część się ładnie wypaliła do końca, a część tylko tak gasły bardzo szybko. No i mamy niedzielny obiad. Godzina 8, czyli 9 czasu poprzedniego, jeszcze letniego. No ale w nocy czas został przestawiony, więc teraz jest już całkiem widno o 8. Trzeba otworzyć gaz. No i dzisiaj znów będzie taki dzień siedzenia. No nie całkiem siedzenia, no bo jednak muszę tutaj te koło zdemontować, zdjąć z niego oponę, wędkę, przygotować do wymiany szprych. Jedną szprychę wezmę jutro ze sobą do sklepu, żeby przymierzyć dokładnie, bo to tam taki pomiar to może nie być dokładny, a jak się przymierzy jedną do drugiej, to już na pewno będzie dokładnie. No jest, wczoraj sprawdzałem, w Kościerzynie jest chyba ze 4 sklepy, gdzie ewentualnie można szprychy kupić. Także myślę, że raczej będą takie. Więc jestem dosyć optymistycznie nastawiony. Natomiast mniej optymistycznie jestem nastawiony do wyjazdu jutrzejszego, bo tam dopiero od 10 te sklepy są otwarte. Wrócę tutaj 11, może nawet 12, jak będę musiał parę sklepów objechać, zanim znajdę. No i trochę zajmie tutaj bo to nie tylko założenie szprych, ale trzeba te koła wycentrować na nowo, bo te szprychy nierówno teraz pracują, trzeba je ustawić. Więc z godzina, później te założenie wszystkiego, napompowanie na nowo i to następne pół godziny. Więc w najlepszym wypadku to wydaje mi się, że będę gdzieś na 14 gotowy, żeby stąd wyjechać. A przesunięty czas jest i teraz już o 16 zaczyna się ściemniać, a o 17 już jest całkiem ciemno. Także być może tutaj 3 noce zostanę. No niestety nie odwiedziłem kilku jezior, które chciałem odwiedzić, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Jakie możliwości biwakowe są nad nimi. No trudno. Może zimą. Ale
zimą to raczej trzeba będzie jeździć już od takiego pewnego punktu do pewnego. Nie można będzie tak, że na przykład jak tam będzie źle, to pojadę gdzie indziej, bo może już nie być czasu po prostu na to, bo już o 16 będzie ciemno. Trochę więcej kawy. No i zrobiło się gorąco. Mimo że pokazuje tylko 18 stopni. Tam świeczki grzeją słabo, bo znowu pogasły. Większość zgasła. Niestety chyba kiepska jakość jest tych świeczek herbacianych. Te knoty jakieś są kiepsko zrobione, że bardzo mały płomyczek się pali i ma tendencję do gaśnięcia. Także trzeba może kogoś innego kupić, żeby było jakieś przyzwoite, bo zauważyłem, że te świeczki dosyć dobrze grzeją. A jak większość się pali, a trzeba ich tam gdzieś z 8 wstawić, to tu jest całkiem ciepło. Albo też będę robił sobie takie te swoje świece, bo one też się sprawdziły. One te. Tylko też odpowiednio muszą być te knoty rozstawione. I wtedy całkiem nieźle grzeją. Długo przecież. Te herbaciane, one tam gdzieś ze 4 godziny chyba palą się. 4 do 5. Natomiast te moje to chyba ze 2 noce. No tu widzę, że jutro ewentualnie, gdybym ten faktycznie był gotowy dopiero na 14. O, tak chyba będzie. To mógłbym ewentualnie do Gołubia się udać. To jest tylko 8,5 km, no ale tam musiałbym na plaży koczować, bo nie wiem, czy tam bym się przedostał do tego lasu tam nad tym, nad jeziorem. No jest to opcja. Aczkolwiek nawet jeżeli tu zostanę, to następny przystanek miałby być na polu kempingowym, do którego mam 30 km tylko, więc stąd jest 30, więc nie ma problemu, żebym ruszając stąd dojechał do tego pola kempingowego we wtorek.
No, przywróciłem trochę ustawień fabrycznych mojemu wyglądowi. No i teraz trochę patrzę. Patrzę trochę w internet, trochę filmy uporządkuję, a po lunchu wezmę się za koło, bo będzie trochę bardziej sucho teraz. Mocno wilgotno jest z rana. No teraz jest godzina 11. No to gdzieś za godzinę jakiś mały lunch, albo odwrócę kolejność, że zjem gdzieś powiedzmy o pierwszej obiad, a później taką lekką kolację koło 5. No to robię lunch. No w zasadzie obiad. No, chcę zjeść coś konkretnego. Tylko moment, gdzie to jest? Ten mój lunch. Ten mój obiad, chyba nie tutaj. Ale się nie mylę. Gdzieś na zewnątrz. No właśnie, tak jak sądziłem. Lunch sobie. Tu mamy śledzie po kaszubsku. Ładnie wyglądają, trzeba przyznać, że nieźle to wygląda. Oby tak smakowało, jak wygląda. To do wrzucenia. Tutaj to jest wyłączone, dobrze. Trzeba się dostać do sztućców. Dobrze. Myślę, że do tego wezmę sobie serek do chleba. Ręcznik niestety przez noc nie wysechł, ale teraz wyschnie, bo tutaj w miarę ciepłe powietrze napływa. No.
18 stopni. W środku mamy 21. A przede wszystkim wilgotność jest mniejsza. 83 na zewnątrz, 64 w środku. Niestety wilgotność cały czas się utrzymuje, taka mgła jakby. I przez to nie ma tego. Nie ma słońca dobrego. Słabo cały czas. Dzisiaj chyba ten rower nie ruszy z ładowaniem. Babę jeszcze trzeba by. Kubek. A, też tutaj jest. O, już się zagotowała, proszę. Taka szybka woda. No, ale teraz wypadałoby zakręcić gaz. Bo coś mi się wydaje, że to zużycie gazu to jest po prostu nieszczelność jakaś. Chyba faktycznie trzeba będzie zrobić zupełnie inną instalację. Albo to podłączenie do buty, bo tutaj jest inne podłączenie do buty, inny ten zawór. I dzisiaj sprawdzałem, ta buta przecież była używana do ogrzewania wielokrotnie w dzień, tak żeby sobie podgrzać tylko tutaj atmosferę i raz przez całą noc grzała, co było tak ciepło tutaj. Na zewnątrz było zimno, a w środku było ciepło. To i jeszcze tak na oko, na wagę to gdzieś z pół butli zostało, tak? A tutaj bardzo szybko się coś chyba jakaś tam nieszczelność jest. Na szczęście pomieszczenie tego butli jest na zewnątrz, od zewnątrz, więc tutaj do środka nic się nie dostaje. No ale tamtędy ucieka, więc tak czy inaczej nie jest dobrze. No, jestem na Kaszubach i zjem śledzie po kaszubsku. Nie wiem, czy Kaszubi cieszą się z tego powodu. Ale myślę, że powód byłby dobry. Całkiem niezłe.
Tłuszczyk będzie po brodzie kapał. Trzeba jakąś serwetkę, żeby go ścierać. Dobrze. Woda chyba, znaczy herbata się chyba już zaparzyła. No, trochę pojadłem, ale się nie przejadłem. Coś bym tam jeszcze zjadł. No ale to jest zawsze takie. Mniej wysiłku fizycznego, to większy apetyt. Wczoraj przecież sobie tam 2 posiłki zjadłem tylko, bo śniadanie i później obiad późno. A przez ten czas wcale nie chciało mi się jeść w trakcie jazdy. A teraz jak siedzę, nic nie robię, to apetyt dopisuje. Dziwne to. No i dzięki tutaj poznanym ludziom, którzy tu chodzili, zawiozłem baterię do ładowania od roweru, także jutro będę miał w zasadzie na full naładowany rower. No bo dzisiaj to nic się nie dało. Także teraz wieczorem jeszcze pojadę po odbiór tej baterii, żeby na rano mieć gotową i jechać. Tutaj. Jajca. Zużyłem wszystkie. Mąka. Jest wszystko. Bateria. Dobra. Jedziemy. Mąki. Nie będziemy żałować mąki. Jajek też nie będę żałować. I wszystkie 3 piję. Dużo tego będzie, no ale mam nadzieję, że apetyt mi dopisze.
tu trochę. Dobrze, starczy. Ale cukier muszę jakoś muszę jakoś zabezpieczyć przed wilgocią, bo wydaje się, że już się zaczyna mrylić. Sól. Dobra. Herbatę naleję, to stygnie w kubku. Jeszcze trochę, to się tak szybko nie nagrzewa. Gdzie drzem jest? Chyba tutaj. Dobrze jest. Gdzie się spodziewałem? Dobra. Jeszcze trochę chyba. Ciasto powinno trochę odstać przed smażeniem, no ale nie ma czasu. Wydobyć tutaj tą packę na muchy. Do przewracania. No, bardzo ładny naleśnik. I 4 łyżeczki. Raz, 2, 3, 4. No, takie trochę grubsze, żeby mniej smażyć. No, po ostatnim myciu już nie tego. Nie smarowałem olejem. I jakoś tak nie zardzewiała. Teraz po tych naleśnikach to w ogóle nie będę mył jej, tylko wytrę tym papierem, chusteczkami do czysta i już. Op. Spróbuję na 3 łyżki. Będzie szybciej chyba. Szybciej będzie się robić. No i w ten sposób wykończyłem tutaj dżem. O, teraz na ostatniego trochę więcej będzie.
Wykończyłem jajka. Już nie będę kupować. Także ładnie wszystko na koniec wykańczam. Olej też prawie zużyty. No jeszcze do czegoś może się przyda. Zaraz jak skończę, pojadę po ten. Po ten akumulator, bo on jest na zewnątrz. No, to był ostatni dobry moment, żeby jechać po tą baterię. Akurat była już naładowana, a teraz się rozpadało. Ach, tu przyjechałem, to się rozpadało. I już cały czas pada. Będzie chyba padać tak dłuższy czas. No ale na jutro mam praktycznie obie baterie na full naładowane. Załatwić tylko sprawę szprych i praktycznie stąd to nawet mógłbym do domu dojechać. Z pełnymi bateriami. Zaraz zobaczę, ile to kilometrów jest. Gdzie tutaj jest jakiś tam mapa? No tą weźmy. Zobaczmy. Plany trasy. Moc mapy. Dobra, zobaczmy. ...70 kilometrów. Nie wytrzymają tej baterii. Może latem. Latem może by wytrzymały. Teraz jak tak chłodno jest, nie wytrzymają tyle. Muszę dojechać tam do tego. No ale dojadę do kempingu, tam gdzie mają mają prąd. I tam nawet we wtorek mogę wyjechać. Stąd. Prosto tam. Bo jutro chyba też deszcze zapowiadają. Niestety zapowiadają to właśnie wtedy, kiedy chcę jechać tam. No. A jutro cały dzień praktycznie. Nie, przepraszam, to we wtorek cały dzień. Wtorek i we środę też deszcz. To będzie przykry powrót.